Jeżeli będziesz kiedyś mieszkać na Bali, to będziesz też jeździć na skuterze, nawet jeżeli teraz myślisz inaczej. Pierwsze co przychodzi do głowy to wynajem skutera. No i tak też zrobiłem, ale na dłuższą metę to nie zawsze jest najlepsza opcja. Ja wynajmowałem przez rok i muszę przyznać, że to było jakieś 9 miesięcy za długo. Aktualnie na Bali wynajmiecie skuter za 1-2 miliony rupii miesięcznie. W złotówkach to będzie tyle. Ale niezależnie od tego, jaki model wybierzecie, zasada jest taka, że w ciągu 2 lat zapłacicie mniej więcej tyle, ile wartość całego nowego skutera. Ja się nie planuję stąd wyprowadzać póki co, dlatego zdecydowałem się na zakupy. No i dupa. Niestety nie można zapłacić. Trochę jestem zawiedziony. No i wszystko fajnie, tylko że nie przywieźli tablic. Musimy czekać. Kiedy przyjechałem na Bali, nie miałem pojęcia, jak się jeździ na skuterze. W poprzednich latach spędziłem kilka miesięcy w Tajlandii i nieźle sobie radziłem jako piechur. Potrafiłem przejść nawet 10 km dziennie, tylko dlatego, że przerażała mnie jazda na skuterze. Bałem się może nie tyle samej obsługi skutera, co jazdy w tym dzikim jak dla mnie ruchu ulicznym. Przeprowadzka na Bali to było wyjście poza strefę komfortu w bardzo wielu obszarach. I chyba trochę z rozpędu zacząłem robić coraz więcej rzeczy, których do tej pory się bałem. Nie inaczej było z jazdą na skuterze. Poznałem gościa, który pokazał mi podstawy. Powiedział mi, gdzie jest przód, gdzie jest tył, czym się skręca, ale przede wszystkim odpowiedział na wszystkie moje pytania a propos ruchu ulicznego. Jak wygląda zachowanie na skrzyżowaniach równorzędnych, dlaczego na Bali nie ma znaków, co to znaczy, jak ludzie mrugają światłami i tak dalej, i tak dalej. Poczułem się wtedy na tyle pewnie, że pojechałem wynająć swój pierwszy skuter i tego samego dnia wyjechałem na miasto. Od tamtej pory minął rok i czuję, że ciągle się uczę, ale nie wyobrażam sobie dzisiaj mojego życia, gdybym wtedy nie zaryzykował i nie wsiadł na skuter. To daje niezależność i dużo komfortu, bo na Bali jest dużo miejsc, do których samochodem nie dojedziesz, a na pieszo mimo wszystko byłoby daleko. Wybór skutera to mocno indywidualna decyzja. Ja wziąłem pod uwagę po pierwsze awaryjność. Ponoć Honda jest mniej awaryjna od Yamaha, w razie czego ma najlepszy serwis. Dodatkowo skuter jest dla mnie podstawowym środkiem transportu, dlatego potrzebuję przestrzeni na to, żeby przewieźć zakupy, żeby przewieźć bagaż na kilkudniowe wakacje. Także zdecydowałem się na odświeżony w tym roku model Hondy Vario. Pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Bangkoku i zszokował mnie widok 5-osobowej rodziny na jednym skuterze. Dzisiaj po tych kilkunastu miesiącach na Bali nie wiem, czy jest w stanie coś mnie zaskoczyć. Widziałem oczywiście wieloosobowe rodziny, widziałem ludzi wiozących drabiny, stoły, kilkumetrowe pręty. Jest nawet gościu, który wozi 5 czy więcej psów na jednym skuterze. Pomijam oczywiście lokalnych sprzedawców, którzy są w stanie zainstalować dookoła skutera cały swój sklep i objeżdżać tak wioski. Ja póki co mam trochę mniejsze ambicje, ale kto wie. To jedziemy do salonu zobaczyć, czy mają mój skuter i ile on tak naprawdę kosztuje. A w międzyczasie, jeżeli interesuje Cię, jak naprawdę wygląda życie na Bali, to wiedz, że mam pomysły jeszcze na przynajmniej kilkanaście filmów w tym temacie. Nie tylko o skuterach, ale w ogóle o Bali. W każdym razie, pomyśl, czy nie chcesz zasubskrybować mojego kanału. To jesteśmy przed salonem Hondy w Denpasar. Niestety nie udało mi się z nimi skontaktować przed przyjazdem, także zobaczymy zaraz, czy mają ten model skutera, który sobie wybrałem i czy w ogóle mogę dzisiaj wyjechać z salonu wymarzonym skuterem, czy będę musiał czekać, aż go sprowadzą na przykład albo coś. Także chodźmy. No i niestety nie ma mojego skutera, wyobraźcie sobie, wykupili wszystkie, także muszę czekać tydzień, żeby sprowadzili tutaj do Denpasar ten model, który sobie wybrałem. No ale nie jest najgorzej, przynajmniej wziąłem wszystkie papiery, które były potrzebne do rejestracji skutera, także za tydzień powinien być gotowy do odbioru. To jeszcze jedna zmiana planów, bo okazuje się, że można go zamówić z dostawą do domu, także zostaje tylko zapłacić i czekać tydzień, aż go przywiozą.
try again. Itu kartunya debit. Because your card is not support. Niestety nie można zapłacić kartą Visa tutaj za skuter, ale można wysłać transfer, także TransferWise po raz kolejny się przyda. Żeby jako obcokrajowiec kupić skuter w Indonezji, potrzebujecie w zasadzie tylko paszportu i kitas, czyli prawa pobytu na przynajmniej rok. Idziecie do salonu, pani wypisuje stertę papierów i w zasadzie po paru dniach możecie wyjechać ze salonu własnym skuterem albo przywiozą go wam do domu. Terima kasih. Sama-sama. Załatwione. Teraz tylko czekać na skuter. Trochę jestem zawiedziony tym, że nie można zapłacić normalną kartą europejską tutaj, ale obsługa jest bardzo miła, bardzo sprawnie to wszystko poszło. Nie zajęło to chyba więcej niż 20 minut. Niestety nie mogłem zobaczyć skutera, który kupuję. Dokładnie zobaczę go dopiero w momencie, kiedy on do mnie przyjedzie. Na szczęście widziałem podobny model w innym salonie, także mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Dobra, to przyjechali. Zobaczymy. No i wszystko fajnie, tylko że nie przywieźli tablic. Musimy czekać na tablicę, żebyśmy mogli wyjechać na miasto. Kocham Indonezję. Sąsiad pożyczył nam swoje tablice tymczasowe, także jedziemy na przejażdżkę. Za Honda Vario 160 CBS zapłaciłem niecałe 27 milionów rupii, czyli jakieś 8 tysięcy złotych na polskie. Czy to dużo? Tutaj zobaczysz, jaki dom możesz wynająć za to na 5 miesięcy, a jeżeli jeszcze się nie znamy i chcesz wiedzieć, jak i dlaczego znalazłem się na Bali, koniecznie zobacz ten film.